Czasami coś trzeba zacząć od zera i to zaczynanie, które wydaje się proste, niestety przyciąga się w czasie, ale w końcu jest mi niezmiernie miło powitać Was na moim nowym kanale audiopasja.pl. Pierwszy odcinek, pierwsza recenzja. Zaczynamy od recenzji chyba pierwszej też w Polsce, bo nie spotkałem się jeszcze z recenzją tego sprzętu rodzimego. Będziemy testować DAC-a, czyli przetwornik cyfrowo-analogowy rodzimej produkcji. Słowem wstępu, w każdym odtwarzaczu CD, chyba że to jest transport, czyli takie CD, które wypuszcza tylko sygnał cyfrowy, mamy kość odpowiedzialną za konwersję sygnału cyfrowego na sygnał analogowy. Stare odtwarzacze posiadały kości dość ograniczone. Mieliśmy tam rozdzielczości 16 bitów, 44 kHz głównie, czyli to były rozdzielczości przystosowane po prostu do odczytu płyty CD, do konwersji tego sygnału cyfrowego zapisanego na płycie na sygnał analogowy wypuszczany już na zewnątrz bezpośrednio z odtwarzacza CD. Nowe kości, które powstały w przeciągu lat, posiadają już bardziej zaawansowane rozwiązania. Ten postęp technologiczny, możliwości, parametry współczesnych przetworników cyfrowo-analogowych są niesamowite, gdy patrzymy na cyferki, na parametry. To są rzeczy wręcz kosmiczne, coś, co wydawało się nieosiągalne, a już jest dostępne. Ale w tej pogoni za cyferkami brakuje czegoś, co posiadały stare rozwiązania. Brakuje naturalności dźwięku. Pewnie się wielu narażę, ale wielu z Was się narażę, ale wydaje mi się, że stare odtwarzacze posiadały coś, czego brakuje współczesnym. Po zachłyśnięciu się tymi nowinkami technologicznymi zaczynamy wracać do tego, co jest przyjemniejsze w odbiorze. Ale to nie tylko jest trend, który jest związany z audio. Jeżeli popatrzymy na inne dziedziny życia, to zauważcie, że wracamy do starych samochodów, wracamy do starych aparatów fotograficznych, które miały beznadziejną rozdzielczość. Teraz młodzież szaleje na punkcie starych cyfrówek, bo stwierdza, że te zdjęcia miały duszę. Tak samo wracamy do analogu, do płyt winylowych. Popatrzcie, jaki jest boom na winyle, coś, co wydawałoby się po prostu umrze. Niestety nie umarło, wraca. Czemu? No właśnie, wraca, bo te doznania, które mamy z tymi starymi sprzętami, są bardziej związane z tym, jak my odczuwamy różne bodźce, czy dźwiękowe, czy wizualne. Coś nam nie pasuje w tej doskonałości oferowanej przez nowe kości. Potrzebujemy trochę zniekształceń, kilku dodatkowych harmonicznych, tak by odbiór tego dźwięku, jeżeli już tutaj poruszamy się w sferze audio, był najbardziej zbliżony do tego, co słyszymy w naturze, bez tych elementów dodatkowych, czyli właśnie bez tej doskonałości, ten dźwięk jest przyjemniejszy w odbiorze. Przy tej doskonałości oczywiście jest super, ale czegoś ciągle nam brakuje. A w moim przypadku też zachłysnąłem się liczbami, parametrami, przerobiłem wiele DAC-ów. Doszedłem do wniosku, że nie odpowiada mi ta kliniczna czystość przekazu, że poziom zniekształceń na tysięcznych częściach to nie jest to, co kocha moje ucho. Wróciłem do tego, co było kiedyś, do starych klocków, które grają zupełnie inaczej. Oczywiście cały czas poruszamy się w tematyce przetworników cyfrowo-analogowych. I od czasu do czasu rozglądam się za rozwiązaniami, które wykorzystują te stare kości, bo te DAC-i powstają. Co więcej, w oparciu o całą ideę DAC-ów R2R, czy też DAC-ów multibit, powstają też nowe rozwiązania. Wiele firm, takich jak na przykład Lampizator, Dynafrips, Rockna, Audionote, czy też inni producenci, dalej wykorzystują w swoich DAC-ach przetworniki R2R, tudzież multibity. Dodatkowo dość często całość uzupełniana jest o zasilanie, jak i o tor analogowy, czyli zbudowane to wszystko jest z wykorzystaniem lamp. Przypadek? Nie sądzę. Ktoś kiedyś określił granie najnowszych kości Delta Sigma jako bardzo szczegółowy rysunek na płaskiej kartce. Coś w tym niewątpliwie jest.
Ale dobrze, dość moich wynaturzeń na temat wojen między Deltą Sigmą a resztą świata. Wróćmy do bohatera naszego testu. Niedawno kolega podrzucił mi link do oferty sprzedażowej DAKA polskiej produkcji. Przyjrzałem się, wyglądał nieźle, stwierdziłem, no cóż, może by tak przetestować. Zadzwoniłem do człowieka, który wystawiał się z tą ofertą. Okazało się, że to jest przemiły facet, który jakby jest w stanie przekazać to, co robi w sposób na tyle sensowny, że można stwierdzić, że coś w tym musi być, no ale dopóki nie posłuchamy, to wiadomo, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy oby na pewno człowiek ma rację. No i od słowa do słowa wypożyczyłem od firmy Found Sound DAKa Davio Plus. DAKa, który jest DAKiem w opartym o kość multibitową, czyli stare rozwiązanie, i dodatkowo posiada wyjście analogowe w oparciu o też tor analogowy w oparciu o lampę, jak i również zasilanie również wykorzystuje prostownik lampowy. Lampę prostowniczą, może w ten sposób będzie bardziej zrozumiale. Właścicielem firmy Found Sound, a właściwie Found Sound Components, jest Jacek Jaworski. Firma istnieje kilka lat. W tłumaczenie tej nazwy to jest odnaleziony dźwięk. A to już do czegoś obowiązuje, bo tak jak wspominałem wcześniej, no szukamy czegoś, co było i gdzieś w jakimś momencie rozwoju technologicznego to się zatraciło. Jacek dodaje, że nazwa dobrze opisuje proces powstawania urządzeń. To jest poszukiwanie, komponowanie, dobieranie optymalnego zestawu środków i komponentów w celu uzyskania naturalnego, wiernego brzmienia. Firma powstała w 2018 roku, ale konstruowaniem urządzeń audio Jacek zajmuje się od ponad 20 lat. Zacytuję może kilka zdań, które przybliżą Wam filozofię firmy Jacka. Tam, gdzie często inni kończą pracę, my ją zaczynamy. Nie satysfakcjonują nas korzystne pomiary, niskie zniekształcenia, brak szumu i przydźwięku. Chcemy oferować coś więcej. Dostrzegamy znaczenie szczegółów, które mają wpływ na finalny efekt brzmienia. W odróżnieniu od innych producentów stosujemy komponenty różnego typu i technologii, uwzględniając ich wpływ na brzmienie. Wymaga to dużego nakładu czasu i środków. Priorytetem jest uzyskanie koherentnego, naturalnego i zrównoważonego brzmienia. I jeszcze jedno stwierdzenie, które jest mi szczególnie bliskie. Unikamy dogmatów w świecie audio, cenimy każdą drogę, która prowadzi do wysokiej jakości brzmienia. Nie boimy się archaicznej technologii lamp DHT, 14 i 16-bitowych DAC-ów, lekceważonych napędów CD. W starszych komponentach słyszymy ogromny potencjał muzykalności. Równocześnie fascynują nas możliwości najnowszej technologii, ultrawydajne moduły, wzmacniacze mocy, super szybkie procesory do streamingu i precyzyjne zegary taktujące. Łączymy te odmienne technicznie światy tak, aby tworzyć naszą jakość dźwięku. Brzmi nieźle. No a jak DAC i recenzja? Zanim przejdziemy, jeszcze dwa słowa. W ofercie firmy Jacka poza DAC-ami znajdziemy również akcesoria audio, przewody zasilające, przewody USB, przewody sygnałowe, listwy zasilające. W planach jest też transport CD oraz streamer. Oczywiście wszystkie te rozwiązania będą wykorzystywały lampy, czyli będą miały wbudowane lampy w zasilanie bądź też w tor wyjściowy, co jakby jest tutaj pewną domeną produktów firmy Found Sound. Przejdźmy do testu. Po rozmowie z Jackiem, po kilku dniach dostałem paczkę, sporą paczkę, całość gustownie zapakowana z firmowym logiem. DAC prezentuje się bardzo ładnie, waży około 7 kg, ma wymiary 34 cm szerokości, 14 cm wysokości i głębokość 31 cm. Jakie mamy parametry tego DAC-a oraz jakie są wejścia i wyjścia? Z zewnątrz obudowa to pięknie wykonana metalowa skrzynka z przednim panelem z 5 mm aluminium. Na przedniej ściance DAC-a znajdziemy włącznik,
selektor wejść. Mamy 3 możliwości. Możemy wybrać wejście USB, wejście koaksjalne oraz wejście optyczne, no oraz diodę sygnalizującą nam stan urządzenia. Front jest naprawdę bardzo przyjemny, przepiękne logo, szacun grafikowi, który wymyślił tę kompozycję, bo bardzo dobrze się to komponuje ze sprzętami Jacka. To jest front naszego urządzenia. A co z tyłu? Z tyłu mamy główny włącznik zasilania, gniazdo zasilające, wyjście sygnału analogowego RCA, porządne gniazda Neutrik, czyli tutaj nie ma lipy, przełącznik poziomu sygnału wyjściowego. Mamy możliwość ustawienia poziomu albo na standardowy 2V, albo na poziom wyższy, czyli półvoltowy, w zależności od tego, jakie urządzenie mamy następne i czy jest w stanie obsłużyć wyższy poziom sygnału, czy też opiera się o standard, czyli o 2V. Wejście USB typu B, maksymalna częstotliwość produkowania 24 bity 96 kHz, wejście koaksjalne również o takich samych parametrach i wejście optyczne również o takich samych parametrach. Przejdźmy do ceny. Davio w wersji podstawowej, czyli z analogowym stopniem wyjściowym, ale z zasilaniem zwykłym, czyli bez lampy, to jest wersja Davio, kosztuje 5200 netto, czyli to jest 6400 brutto. Wersja ulepszona z stopniem wyjściowym na lampach plus też zasilanie w oparciu o lampę prostowniczą, to jest wersja Davio Plus. Ta wersja kosztuje 8600 zł brutto. W teście dostałem od Jacka wersję Davio Plus, czyli tę wersję lepszą. Budowa. Jeżeli chodzi o budowę wewnętrzną, to Davio wykorzystuje DAC-a, czy też kość DAC-a z rodziny R2R. Jest to Philipsowy multibits. Wewnątrz mamy bardzo krótką ścieżkę sygnałową, rezystorową konwersję, brak cyfrowych poprawiaczy, filtrów, oversamplingu. Ta prostota przekłada się na wrażenia dźwiękowe, o których za chwilkę Wam opowiem. Na schemacie blokowym DAC-a mamy dwie płytki obsługujące wejścia. Jedna jest do sygnału SPDIF, wejście koaksjalne i optyczne. Druga to odbiornik USB Amanero. Zarówno jedna, jak i druga płytka na wyjściu generuje sygnał I2S, który trafia w zależności od wybranego rodzaju wejścia do przetwornika cyfrowo-analogowego. DAC oraz układy wejścia mają osobne zasilanie. Po wyjściu z przetwornika sygnał trafia na stopień analogowy na triodzie, a potem na wyjście urządzenia. Stopień analogowy ma osobne zasilanie w zależności od wersji, zwykłe lub też zbudowane o lampę, stąd te różnice między modelami Davio i Davio Plus. W stopniu analogowym mamy jedną triodę 6SN7. W większości lampowych DAC-ów spotyka się zazwyczaj lampy z rodziny ECC lub ich rosyjskie odpowiedniki. Dlaczego ta lampa akurat u Jacka? Według niego lampa 6SN7 to jedno z najważniejszych konstrukcji w historii lampowego audio. Ma optymalne, niskie wzmocnienie, relatywnie niską impedancję wewnętrzną, jednocześnie jest rzeczywiście nieco trudniejsza w aplikacji, choćby ze względu na mikrofonowanie. Te lampy 6SN7 dość często są jako lampy sterujące w wzmacniaczach np. 300B czy też 2A3, więc mogliście się już z nimi gdzieś spotkać. Zasilanie z prostownikiem lampowym oparte jest o lampę 6C5S, a jako odbiornik sygnału USB, to już wspominałem wcześniej, zastosowano popularne Amanero. Tak wygląda schemat blokowy naszego DAC-a, no ale przejdźmy do clou programu, czyli do odsłuchu. Pierwsze, co zauważyłem po podłączeniu tego DAC-a i standardowym poczekaniu na rozgrzanie się układu, to tak około 15 minut mniej więcej trwa, zanim wszystkie elementy będą już osiągną optymalne parametry, to barwa. Ta barwa była w pełni analogowa, delikatnie ocieplona. Dźwięk był podany aksamitnie i naturalnie. Nie było jakichś wyostrzeń, rzeczy takich kujących. Wszystko było po prostu, no, najprościej jest powiedzieć na moje uszy, aksamitnie. Ta barwa, znaczy nie chodzi mi tutaj o to, że brakowało jakichś szczegółów czy sceny.
bo zarówno były szczegóły, jak i scena była dość szeroka. Wszystko było na swoim miejscu. Instrumenty były rozmieszczone bardzo dobrze, odseparowane od siebie. Bas nie miał cech bułowatości. Może był minimalnie pogrubiony, ale miał swoją fakturę, energetyczność, wokale były oddane z bardzo dobrą wiernością, czysto i klarownie i posiadały cechy, które bardzo ciężko odnaleźć w przetwornikach czy też w rozwiązaniach Delta Sigma. Ja wiem, że to ciężko w to wszystko uwierzyć, ale kliniczne oddanie wokali obdziera je z pewnego rodzaju magii. To było idealnie słychać podczas odsłuchów Leonarda Cohena, gdzie przełączaliśmy między DAC-iem Davio a DAC-iem Delta Sigma. Delta Sigma robiła z tym dźwiękiem coś, co powodowało, że on był taki miałki, mdły. Cohen przestał być Cohenem, był kimś odartym z jego barwy głosu. Oczywiście w moim subiektywnym odsłuchu. Jeżeli chodzi o górę pasma, czyli wysokie częstotliwości, to jest po prostu dobrze. Może brakuje jakiejś super rozdzielczości, może blachy nie iskrzą tysiącami odcieni, ale uwierzcie, że czuje się ich lekkość i powietrze, które roztacza się wokół nich. Nie zrozumcie źle, że wysokie tony, coś jest z nimi nie tak. One są czyste i delikatne. Takie aksamitne, jak powiedziałem wcześniej. A to, co najważniejsze, to jest radość ze słuchania. Nic nie męczy, nic nie przeszkadza. Jeśli tylko damy się ponieść muzyce, to DAC odwdzięczy się nam pięknym i naturalnym brzmieniem. Jako wejście mamy dwa sposoby dostarczenia dźwięku do tego DAC-a, albo mamy SPDIF, albo USB. Porównywałem obie możliwości i różnice między SPDIF-em a USB oczywiście są. Jako źródło do USB wykorzystałem Maca Mini i oprogramowanie Audirvana. Posiłkowałem się serwisami strumieniowymi Tidal i Qobuz. Musimy pamiętać, korzystając z wejścia USB, o tym, że DAC obsługuje maksymalnie 24 bity 96 kHz, więc już w ustawieniach programu, czy to będzie Roon, czy Audirvana, musimy te ograniczenia wprowadzić, żebyśmy nie puścili sygnału wyższej rozdzielczości. Oczywiście nic się nie stanie, poza tym, że ten odbiór będzie zniekształcony, natomiast jeżeli chcemy słuchać poprawnie, no to te ograniczenia niestety tutaj nas trzymają, czyli miłośnicy gęstych plików, bardzo gęstych plików, czy też DSD, no niestety DAC tutaj nie spełni Waszych oczekiwań. No ale wracając do USB, jak sprawuje się po podłączeniu USB? Na pewno jest inaczej. Moim zdaniem dźwięk jest bardziej szczegółowy i dociążony. Czy lepszy? No i tutaj mam dylemat. Słuchałem tego przez wejście SPDI, wejście koaksjalne i przez USB i szczerze mówiąc nie wiem. Być może wygrało moje przywiązanie do tradycyjnego nośnika. W każdym razie po USB DAC sprawuje się równie dobrze. W każdym razie, albo mówiąc inaczej, gra inaczej niż po koaksie. Różnice są odczuwalne, a które granie lepsze? No nie wiem, tak jak powiedziałem, według mnie SPDIF, USB za bardzo w moim systemie było już to dociążone. Jakie nagrania zostały wykorzystane podczas tych odsłuchów? Słuchaliśmy, tak jak już wspominałem wcześniej, Leonarda Cohena Thanks for the Dance, czyli pośmiertny album mistrza. To jest głos, który ciężko jest podrobić, w sensie, jeżeli wiemy, jak ten wokal powinien brzmieć, to momentalnie wychwycimy, jak gra system, czy on jest w stanie oddać tę barwę głosu Leonarda. Wydaje się stosunkowo prostą barwę, ale no, nie do końca jest to prosta barwa dla niektórych systemów, czy też przetworników. Druga płyta, Lebowski Cinematic, to debiutancki album szczecińskiej
formacji z rockiem, można powiedzieć, progresywnym, gdzie też zataczamy czy też zaczepiamy troszeczkę inne formy dźwiękowe, takie jak jazz, muzyka świata, muzyka orientalna, filmowa. Bardzo dobra realizacja, dość często wykorzystuję tę płytę do testów różnych urządzeń audio. Kolejna płyta Shirley Horn, You Won't Forget Me. Płyta z 1990 roku, może nagrywana w 1990 roku, wydana w 1991 roku. O tej płycie postaram się coś opowiedzieć więcej w następnym odcinku. Dzisiaj nadmienię tylko, że wśród wykonawców, czy też zespołu, który towarzyszy genialnej Shirley, był Branford Marsalis, czy też Miles Davis, czyli światowe sławy. Kolejna płyta Michel Godard, Monteverdi, Trace of Grace. To jest płyta, którą pewnie dość często słyszeliście, a jak nie, to polecam bardzo. Płyta z utworami Monteverdiego w wersji jazzowej, gdzie zespół odtwarzający tę muzykę, czy też grający te utwory w wersji jazzowej składa się z kilku muzyków. Główną postacią jest właśnie Michel Godard. To jest francuski tubista, który akurat na tej płycie gra na instrumencie, który się nazywa Serpent. Muzyka, no, ciekawa. Jeżeli tylko chcecie posłuchać czegoś innego, to polecam. Realizacja zrobiona we wnętrzu opactwa Neurlach we Francji. Słuchając tego, czujemy się wewnątrz tych starych murów opactwa. Przepiękna realizacja, przepiękna przestrzeń. Do posłuchania. I ostatnia płyta David Gilmour, Rattle That Lock, to jest czwarty studyjny album gitarzysty Pink Floyd. Płyta, na której poza Davidem gra kilku wspaniałych muzyków, a aranżacje orkiestrowe do tej płyty zrobił nasz mistrz, czyli Zbigniew Preissner. Też polecam tę płytę, bo ona wydaje się banalna, natomiast też na wielu systemach się wykłada właśnie ze względu na realizację, która jest bardzo dobra, ale wymagająca dla systemów audio. No dobrze, to były nasze płyty testowe. Jeżeli chcecie posłuchać utworów, na których testowałem Daka, w komentarzu pod filmem znajdziecie link do playlisty na Tidalu, więc można sobie kliknąć i posłuchać. Playlista będzie uzupełniana o kolejne utwory, które pojawią się podczas kolejnych testów, bo myślę, że kolejne recenzje pojawią się też w sieci. Wróćmy do naszego Daka i spróbujmy przejść do jakiegoś podsumowania. Jakie plusy mamy Daka Davio? A więc tak, wśród plusów spora szczegółowość, bardzo ładna analogowa barwa, wykorzystanie przetwornika multibit, lampowe zasilanie, lampowy tor analogowy, możliwość podpięcia 3 rodzajów sygnału cyfrowego i niemęczący dźwięk przy długim słuchaniu. To są podstawowe zalety tego Daka. Ja bym może jeszcze dorzucił do tego jedną rzecz, czyli cenę, bo wbrew pozorom ta cena wcale nie jest wygórowana, jeżeli chodzi o komponenty zastosowane wewnątrz, jak i całą koncepcję tego rozwiązania autorskiego Jacka. I minusy. Minusy oczywiście są. Pierwszy, najważniejszy minus to jest brak możliwości wymiany lamp. Czyli kupując urządzenie nie mam możliwości ingerencji w barwę dźwięku generowaną przez lampy, ponieważ lampy są niewymienne. Nie jesteśmy w stanie w łatwy sposób ich wymienić. No oczywiście można byłoby rozkręcić i wymieniać, ale tutaj już jest kwestia gwarancji producenta. Producent jest skory do wymiany na inne, czyli może nam wymienić, natomiast tej łatwości zabrakło. Jeżeli to jest urządzenie lampowe, to te lampy powinny być wyciągnięte na zewnątrz, tak abyśmy mogli w łatwy sposób wymienić tę lampę na inną, bądź też w przypadku zużycia wymienić po prostu na nową.
No i drugi minus to jest ograniczenie maksymalnego sygnału. Mam 24 bity 96 kHz. Wydaje się dużo. Oczywiście, jeżeli słuchamy głównie z płyt CD, no to ograniczenie w ogóle nas nie dotyka. Natomiast w przypadku serwisów streamingowych tutaj się już robi problem. Musimy pamiętać o tym, żeby poinformować program, że no niestety, ale powyżej pewnej wysokości poprzeczki program nie przeskoczy i nie da się odtworzyć utworów wyższej rozdzielczości niż wspomniane 24 bity 96 kHz. Tyle chyba, jeżeli chodzi o plusy i minusy. No i ostatnie dwa słowa na temat tego DAC-a. Czy można lepiej? Na pewno tak, można lepiej. W tym momencie, z tego co wiem, Jacek pracuje nad nową wersją DAC-a na kultowej kości Philipsa. Nie będę mówił jakiej, ale pewnie się domyślacie. Ale już teraz to, co dostajemy, zważywszy na cenę, jest bardzo łakomym kąskiem. Ten DAC nie ma się czego wstydzić. Gra bardzo dobrze i na pewno warto pożyczyć go na testy. Found oferuje 10-dniowy okres testowy, więc możemy sobie go pożyczyć, 10 dni posłuchać i nam się nie podoba, odesłać z powrotem. Warto posłuchać. Powiem Wam, że słuchałem ostatnio Dyna Philipsa Venus w cenie ponad 2 razy większej od tego DAC-a Jacka i wziąłbym DAC-a Jacka. Bez dwóch zdań. Oczywiście mówię za siebie i za swoje wrażenia odsłuchowe. Coś w nim jest takiego, że ten dźwięk ma coś w sobie. Zostańmy może przy tym. Oczywiście, jeżeli nam nie zależy na tych plikach, tak już wspomniałem przed chwilą, tylko lecimy z płyt CD, to tutaj nic się nie dzieje. Możemy też rzeczywiście wykorzystać go do złagodzenia naszego toru. Jeżeli mamy tor audio dość ostry, czyli mamy jakiś tranzystor i chcemy złagodzić, trochę ocieplić brzmienie, to wpięcie w nasz tor takiego DAC-a również powinno przynieść znaczącą poprawę. Polecam po prostu spróbować. Gorąco polecamy zapoznać się z ofertą firmy Found Sound, stronę internetową. Link do strony macie również w opisie pod odcinkiem. Tyle, jeżeli chodzi o ten DAC. Dwa słowa jeszcze na temat mojej propozycji. Chciałbym w każdym odcinku przedstawić Wam płytę odcinka, czyli taką płytę, która dla mnie jest szczególnie bliska, jeżeli chodzi o rodzaj muzyki, czy też dźwięki, które są nagrane. Te płyty są czasami z mainstreamu, czyli płyty, które pewnie znacie doskonale, czasami są płyty, których nie będziecie znać. Być może uda się w ten sposób poszerzyć horyzonty muzyczne Wasze. Nie wiem. Zaczynamy od płyty odcinka pierwszego. Płyta pierwszego odcinka to jest płyta, ponieważ kręcimy się troszeczkę tutaj wokół zespołu Pink Floyd. W odsłuchach była płyta Davida Gilmoura. To ja bym chciał Wam dzisiaj polecić płytę Ricka Wrighta. Postaram się jakoś pokazać, mam nadzieję, że to się wyostrzy. Płyta z 1996 roku. Rick Wright, Broken China. Rick Wright, czyli klawiszowiec zespołu Pink Floyd. Po trasie The Division Bell, którą zespół miał w latach 94-95, o ile ja pamiętam, Rick nagrał właśnie płytę Broken China. To jest niestety ostatni solowy album. Pierwszą płytą była płyta Wet Dream, która została ostatnio zremiksowana przez Steve'a Wilsona, więc ta pierwsza jest w nowej wersji, w nowym miksie. Natomiast ten album, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli Broken China, to album koncepcyjny, album, który jest podzielony na 4 części. Jest to opowieść o walce z depresją ówczesnej przyjaciółki Ricka, później jego trzeciej żony. Płyta z niepowtarzalnym nastrojem, pełna emocji, mnogością stylów. Mamy tam elektronikę, ambient, rock, jazz, pejzaże dźwiękowe. No i to, na co warto zwrócić uwagę, to doskonała jakość nagrania. Poza oczywiście warstwą muzyczną też warto zwrócić uwagę na plejadę artystów, którzy wzięli udział w nagraniu tej płyty, ale to są artyści przez duże A, bo mamy poza Rickiem Dominika Millera,
czyli nadwornego gitarzystę Stinga, Tima Renwicka, gitarzystę, który występował z zespołem Pink Floyd na koncertach, Manu Katché, no nie wiem, czy muszę przedstawiać, ale wspomnę tylko wykonawców, z którymi Manu Katché współpracował, czyli mamy Stinga, Petera Gabriela, Dire Straits, Jana Garbarka, czyli no plejada znakomitych sław. Pino Palladino, kolejny muzyk, The Who, Nine Inch Nails, Eric Clapton, pierwsza płyta Gilmoura, na której też się udzielał Pino. No i Sinead O'Connor, która zaśpiewała w 2 utworach. Polecam tę płytę, ciężko jest znaleźć w sklepach, ponieważ nie była ona wznawiana. Na serwisach streamingowych też jest kiepsko, nie udało mi się znaleźć tej wersji na żadnym serwisie streamingowym, ale dla chcącego nic trudnego, mam nadzieję, że uda się Wam posłuchać. Wrócimy pewnie jeszcze do tej płyty w którymś z odcinków, bo mam chytry plan, żeby nagrać kilka rzeczy związanych ze sposobem realizacji, który się na tej płycie pojawił. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapkę w górę. A najlepiej to od razu zasubskrybujcie kanał. Natomiast jeśli coś się Wam nie podobało lub macie uwagi, spostrzeżenia, to zostawcie komentarz pod filmem. I na koniec chciałbym zaznaczyć, że wszystko to, co zawarłem w tym odcinku, to moje subiektywne odczucia. W moim systemie audio, w moich warunkach akustycznych. Różnimy się przy odbiorze dźwięków, preferujemy różny typ grania, ale to, co nas łączy, to pasja, a dokładnie audiopasja, audiopasja.pl. Dzięki.